Cześć, witam Was w kolejnym odcinku rowerowych porad. W zasadzie powinienem powiedzieć hola amigos, ponieważ jesteśmy na Fuerteventurze. Kręcimy się dzisiaj na rowerach. Bardzo wieje, no ale jak to na Fuercie, wieje strasznie. Jeździmy na szosowych rowerkach. Ja mam akurat rower Specialized Ale SL Comp. Napęd 2x11, prawie że pełna 105 Shimano, tam jedynie korba FSA Gossamer, oponki 25, aluminiowa rama, karbonowy widelec. No opowiem Wam jeszcze za chwilkę, jak ten rower wygląda, też wskoczę na rower, nagram coś też z drogi, opowiem jak się na nim jeździ. I ten model, który tutaj mam, to albo najwyższy, albo jeden z najwyższych modeli, ale z aluminiową ramą. Producent chwali się tym, że aluminium jest, jak oni to ładnie nazywają, smart weld, czyli jest wycieniowane w miejscach, które nie jest narażone na duże przeciążenia. Tam jest w odpowiedni sposób wycieniowane, w ten sposób, że rama jest lżejsza niż u konkurencji. I powiem Wam, że czuć, że ten rower jest lekki. Ja sprawdziłem w internecie, podają, że jest to około 8,6 kg, więc jak na aluminiowy rower to jest naprawdę fajna waga. Cena tego roweru, może też od razu o tym powiem, czyli katalogowo około 6000 zł. No cóż, no, trzeba się z tym liczyć. Spec, Cannondale, Trek bardzo wysoko cenią swoje rowery, ale tutaj czuć jakość samej właśnie ramy, samego widelca karbonowego. Sam sprzęt też jest naprawdę nieźle dobrany. Więc ta cena, no cóż, ocenie wiecie, no jak zawsze ciężko dyskutować. Ja też jak byłem na Gran Canaria, tam mieliśmy rowery Cannondale'a i też właśnie przy tej cenie miałem mocne wahania, co o tym powiedzieć, no czy warto, czy nie warto. Ciężko powiedzieć, wiecie, jeżeli zarabia się w euro, zarabia się w funtach, te różnice w cenie nie są takie duże, no w złotówkach niestety wygląda to już troszeczkę inaczej. Samą jakość tego roweru widać po tym, że jest to model tegoroczny, także przejeździł maksymalnie rok w tej wypożyczalni i widać tutaj, że rower jest używany, no jest już tutaj ślady zużycia, jakieś rysy są widoczne, ale z drugiej strony na pewno no, przeżył już tylu użytkowników, a nic się z nim poważnego nie stało. Także jeżeli chodzi o samą jakość tutaj wykonania, jakość ramy, można być spokojnym. Średnio podoba mi się chociażby wizualnie tutaj ten motyw, że linka jest prowadzona wewnętrznie hamulcowa, ale wychodzi w tym miejscu. Wolałbym ją gdzieś widzieć jednak bardziej z boku. Tutaj no cóż, no rzecz gustu, mi to się wizualnie nie podoba. O samej pracy napędu jeszcze powiem podczas jazdy. Tutaj mamy korbę 5236, czyli o oczko większy rozstaw niż w korbie kompaktowej. Z tyłu 11 przełożeń na kasecie, 11-28. To już pod górki spokojnie można przy takim przełożeniu podjeżdżać, chociaż ja osobiście widziałbym tutaj bardziej 11.30, 11.32, no ale ja nie jestem góralem, dlatego przydałaby mi się taka luźniejsza troszeczkę, o większym rozstawie kaseta. O samej przyczepności opon chętnie bym coś opowiedział, ale tutaj podejrzewam, że nie padało już od co najmniej kilku tygodni, także jeżeli chodzi o sam asfalt, to opona trzyma się bardzo dobrze. Tutaj mamy specjalne nacięcia. Jest to opona Espurua, może się to tak czyta, markowana przez Specialized 700/25C, także standardowa w dzisiejszych czasach szosowa opona. Nie jestem ciekawy, czy ona fabrycznie tutaj jeździ, ile kilometrów przejechała, no ale to wiecie, jest mini test, więc ciężko coś na ten temat więcej powiedzieć. Jeżeli chodzi o wygodę jazdy, to jest naprawdę nieźle. Jadę teraz po takim bardzo chropowatym asfalcie i wiadomo, no, są tutaj opony 25C, także no nie można tutaj wymagać od tego jakiejś olbrzymiej dozy komfortu. Z drugiej strony no jest karbonowy widelec, który nierówności wybiera, ale rama nadal aluminiowa, także wybitnego komfortu nie należy się spodziewać po tego typu rowerze. Ja się z tym liczę. Też przyzwyczajony do jazdy na oponach 35, przesiadka na 25, no robi różnicę. A jeżeli chodzi nawet o samą szybkość, lekkość przyspieszania, to jest no, dzień na noc, ale to wiadomo, jak w każdym rowerze szosowym jest tutaj bardzo przyjemne.
Za chwilkę może jeszcze spróbuję zjechać gdzieś na jakąś bardziej szutrową drogę, zobaczyć jak sobie w takich trudniejszych warunkach ten rower poradzi. No i tak naprawdę komfort jazdy po takiej szutrowej drodze nie należy do najwybitniejszych. Jeżeli mamy taką możliwość, lepiej zjechać gdzieś nawet na drogę asfaltową, tak jak tutaj mamy w tym przypadku. Tutaj Fuerteventura stara się rozbudowywać sieć dróg rowerowych. Też nie są one jakieś wybitne, asfalt nie jest najrówniejszy, ale jeżeli mamy do wyboru taką drogę albo drogę szutrową, no to zdecydowanie bardziej taką bym wybrał. Tu obok biegnie droga gruntowa, ale ja się na nią nie będę nawet zapuszczał, bo jakieś kamienie są, a to nie jest jednak rower przełajowy czy typu gravel. Sama praca napędu jest świetna, a cała grupa 105 Corba FSA, oprócz tego napęd pracuje bez żadnych zastrzeżeń, w zasadzie nie trzeba się tutaj tym przejmować, no ale to już Shimano z 105 nas do tego przyzwyczaił, że to pracuje ta grupa naprawdę dobrze. I powiem Wam, że tutaj jak przejeżdżam przez takie, o właśnie, uskoki, jest naprawdę w porządku. Tutaj nie czuć już aż tak bardzo jak na nierównościach tych uskoków. Rower jest bardzo stabilny. O, tu już chyba za szybko trochę wjechałem, ale rower jest bardzo stabilny, trzyma się pewnie drogi. Oczywiście boczne podmuchy wiatru, a tutaj na Fuerteventurze naprawdę koszmarnie wieje. Będziemy wracali pod wiatr, na razie jest troszeczkę z wiatrem. A czy jest podatny na boczne wiatry? No jest. Tutaj nie są może jakieś obręcze o bardzo wysokim stożku, powiedziałbym średnim. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć dokładnie jaka tam jest wysokość tego stożka, ale przy bocznych podmuchach wiatru czuć tutaj jak rower zrzuca mnie gdzieś na bok, na pobocze. I jeżeli chodzi o przyspieszenie, ten rower naprawdę pięknie przyspiesza, rama jest bardzo sztywna, nie czuć tutaj żadnych ugięć podczas pedałowania. Corba również daje radę, przyspiesza się na nim bardzo, bardzo lekko. Się zacząłem zastanawiać, czy może sobie jednak nie kupić roweru szosowego. Na razie trochę przy fitnessowym dłubię, ale korci mnie, żeby wymienić w nim opony na węższe, a może nie będę wymieniał opon, tylko zwyczajnie zmienię sobie rower, bo no już jakiś czas na szosie nie jeździłem, ale teraz naprawdę poczułem, jakie to fajne. I cała rodzina speców ma geometrię endurance, czyli bardziej rekreacyjną, nie nastawioną na jakąś wyczynową jazdę. Dzięki temu siedzimy za kierownicą dużo wygodniej, a w troszkę jak na rower szosowy bardziej wyprostowanej pozycji. I to się sprawdza. Jeździmy tutaj już dłuższy czas dzisiaj i na razie ani plecy mnie nie bolą, ręce mnie nie bolą. Siedzi się tutaj naprawdę wygodnie. Także tego typu rowery są polecane gdzieś na jakieś długie wyjazdy, wyprawy rowerowe, a nie stricte pod ściganie. Bardziej właśnie do treningu czy na dalsze wyjazdy. Podsumowując, rower bardzo mi się podobał, jeździ się nim naprawdę fajnie, osprzęt jest dobrany świetnie, lekka rama, sztywna jednocześnie, rower sam w sobie również bardzo lekki. Pewne wątpliwości mam przy tej cenie, tak jak mówiłem, warto byłoby w salonie troszeczkę ponegocjować, z tego względu, że za 6000 zł, tą katalogową cenę, kupicie już spokojnie rower na karbonowej ramie z troszeczkę gorszym osprzętem, no ale z drugiej strony karbonowa rama później pozwoli Wam na ulepszanie osprzętu, a no, karbon już zostanie, także nad tym bym się jeszcze na spokojnie mógł zastanowić, a tymczasem my śmigamy dalej. Pogoda jest piękna, wieje cały czas, no teraz będziemy mieli powrót pod wiatr, ale pogoda jest przepiękna. A także dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, hej!